Ty to składasz? Ale ci współczuję. Żeby doświadczyć, czym jest MTB, trzeba żyć w górach. Od kiedy tu mieszkam, odkrywam, czego naprawdę potrzebuję w rowerze. Dopiero pędząc po trasach możemy poczuć, że to natura wyznacza granice. Góry są najlepszym sprawdzianem dla mnie i moich rowerów. Nazywam się Jan Kiliński i projektuję rowery dla Dartmoor Bikes od 10 lat. Rower elektryczny pozwala mi korzystać z gór bardziej i mocniej ich doświadczać. Nie zapanował nad prędkością. Jego demon prędkości pokierował nim, szataneusz. Patrz na ten widok. Dlatego, żeby pokazać Ci, jak jeździ się na nowym silniku Shimano, zabiorę Cię na mój typowy wypad z kumplami. Najsłabszym ogniwem jazdy w górach jest nasza kondycja. Elektryk poszerza nasze granice, ale nie robi za nas całej roboty. Pozwala natomiast dojechać do miejsc, które są jeszcze większym wyzwaniem. Ciągło mnie. A shot tak szedł jak złoto. Chyba najlepszy klip, jaki w życiu został z tobą nagrany. Tak mało. Tyle raz czekałem na to, od czasów Puski mówi. Od kiedy jeżdżę enduro, patrzę na trasy z innej perspektywy. Liczę przewyższenia, a nie kilometry do przejechania. Dalej jest ciężko, ale nie odbiera mi to przyjemności z jazdy. I bajkowa rewolucja dopiero się rozkręca. I jestem bardzo ciekaw, gdzie jeszcze nas zabierze. Dziś porozmawiamy sobie o nowym silniku Shimano EP8, ale najpierw odpowiemy sobie na pytanie, czym jest enduro i e-enduro. Enduro to dosyć nowa dyscyplina kolarstwa górskiego i z grubsza wygląda ona dokładnie tak, jak widzieliście na filmie. Na początku podjeżdżałem pod górę na spokojnie, trochę po szutrze, trochę po szlaku. Najważniejsze było to, żeby wjechać na górę i dopiero od góry zaczyna się zabawa podczas zjazdu. Skupiamy się na zjeździe, na ciężkim zjeździe, w ciężkim terenie, korzenie, kamienie, ścianki, zakręty, hopy, czyli to, co daje prawdziwego kopa adrenaliny. I tym jest właśnie dla mnie enduro. Oczywiście dla jednych wystarczy troszeczkę łagodniejszy zjazd, wystarczy mniejsza prędkość, a niektórzy naprawdę potrzebują bardzo dużo. Można robić to analogowo bez silnika, można robić z silnikiem, ale czy będziemy to robić silnikiem, czy bez, chodzi o to, żeby jakoś podjechać na górę i naprawdę mocno łomotać w dół. To, co jest ważne, musimy mieć do tego odpowiedni rower i dlatego dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o moim rowerze. Rower, na którym aktualnie jeżdżę, to Dartmoor Thunderbird CF, czyli karbonowy rower elektryczny przeznaczony do enduro. Konkretnie jest to model na przyszły rok, ale już z racji tego, że projektuję ten sprzęt, jeżdżę na prototypie. To, co jest istotne, całość zbudowana jest na całym systemie STEPS od Shimano, czyli całym systemie silnika elektrycznego, baterii, wyświetlacza, czujników, bo rower elektryczny to nie jest cały silnik, tylko cały system dedykowany do rowerów elektrycznych. Zacznijmy od początku. Koncepcja roweru enduro. Rower, na którym mamy jako tako wjechać na górę i bardzo dobrze zjeżdżać, czyli mamy dużo elementów wprost przeniesionych z rowerów downhillowych. Zacznijmy od amortyzacji. Mamy tutaj 170 mm z przodu, 160 mm z tyłu, potężny amortyzator na 38 mm goleniach, z tyłu zawieszenie sprężynowe, mocne downhillowe koła z oponami downhillowymi Continental Kaiser. Do tego porządne hamulce Shimano SLX, oczywiście na 4 tłoczkach, do tego duże tarcze o średnicy 203 mm, czyli wszystko to, co jest niezbędne, żeby zapewnić nam takie podstawowe bezpieczeństwo podczas zjazdu.
I to były te rzeczy, które są najbardziej istotne, jeżeli chodzi o zjazd. Oczywiście geometria roweru też jest zbudowana po to, żeby zjeżdżając w dół dać nam jak najwięcej stabilności z jazdy. Powiedzmy sobie o kilku upgrade'ach, które mają nam pomóc w tym rowerze podjeżdżać. Pierwsza rzecz, napęd. W moim przypadku jest to Shimano XT z kasetą z rozpiętością od 10 do 51 zębów, czyli nawet w bardzo trudnym terenie, ostrych podjazdach, z słabą trakcją jesteśmy w stanie tak pedałować, żeby naprawdę podjeżdżać wysokie stromizny przez długi czas. Kolejna rzecz, regulowana sztyca. W moim przypadku jest to sztyca Pro. Po prostu podjeżdżając pod górę naciskam guzik, sztyca się podnosi i w wygodnej pozycji wjeżdżam na górę. No i na koniec, najważniejszym dla mnie upgrade'em, jeżeli chodzi o podjeżdżanie, to jest silnik. W tym przypadku konkretnie jest to Shimano EP8, czyli najnowsza konstrukcja od Shimano. Silnik, który na nas ma wspomagać, żeby nam łatwiej się jechało do góry. Ma nas wspomagać, kiedy przy mniejszej prędkości wychodzimy z zakrętu, ale nie jedzie sam z siebie. Musimy pedałować i pomaga nam wjechać wyżej. Jeżeli będę jeździł na ekonomicznym programie, jestem w stanie zaliczyć ponad 2000 metrów w pionie, 50 km odległości. Jeżeli będę jeździł na buście, zrobię 1000, ale przejadę to dużo szybciej. Normalnie, kiedy idę pojeździć na rowerze bez silnika, w ciągu 2 godzin zrobię 2 zjazdy. Kiedy idę pojeździć na e-bike'u, jestem w stanie zrobić prawie 2 razy tyle. 2 razy więcej przyjemności, 2 razy więcej doświadczenia gór. Oczywiście silnik, dodatkowa bateria, wzmocniona rama pod cały system elektryczny waży więcej. Mój kompletny rower waży 22 kg, mój rower nieelektryczny waży 16,5 kg. Jest to masa, którą czuć w terenie, nie da się ukryć, że ją czuć, ale czuć ją tylko na niektórych zjazdach, tylko wtedy, kiedy jedziemy naprawdę ciężko, tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy dojść do tej granicy, kiedy czujemy, że rower jest cięższy albo lżejszy na zjazdach, bo na podjazdach to ten jest zdecydowanie lżejszy, bo dużo lżej idzie do góry. Jak mówimy już o konkretach i podjeżdżaniu do góry, to w moim rowerze mam baterię o pojemności 630 Wh i spokojnie pozwala mi to na wjechanie około 2000 metrów w pionie i do 50 km w trybie ekonomicznym i około 1000 metrów w pionie i powiedzmy około 20 km w trybie boost. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, jaki mamy teren, jakie mamy nachylenia, jak dużo dajemy z siebie, ale naprawdę pozwala to na tyle, że prędzej ja się zmęczę niż zabraknie mi baterii, a jeżeli bym chciał naprawdę przycisnąć siebie bardzo mocno, to w ciągu 5 minut jestem w stanie wymienić jedną baterię na drugą, a wyczerpać 2 630 w terenie. To jest naprawdę ogromny wysiłek. Jak zauważyliście, u mnie na kierownicy nie ma wyświetlacza Shimano, a taki wyświetlacz oczywiście istnieje. Ja używam Garmina do monitorowania wszystkich moich aktywności, a z racji, że Garmin jest w pełni kompatybilny z Shimano, to wszystkie parametry dotyczące pracy silnika, aktualnego trybu, na którym jadę, zasięgu wyświetlają mi się bezpośrednio na Garminie, dlatego nie muszę korzystać z dodatkowego wyświetlacza. Oczywiście rower elektryczny to nie tylko silnik i bateria, ale też cały komputer, który tym steruje. Z komputerem możemy się łączyć oczywiście przez telefon, mamy 2 opcje aplikacji. Pierwsza to jest typowa monitorująca aktywność, gdzie możemy nawet sobie wyświetlić mapę. Oczywiście mamy wszystkie parametry, aktualny tryb, na którym jedziemy, ale jest też dodatkowa aplikacja, gdzie jesteśmy w stanie troszkę pozmieniać parametry działania tego silnika. Parametry programów, na których jeździmy, jak bardzo nas ma wspomagać, od jakiego stopnia, jaki ma być przyrost tej mocy. Więc jeżeli lubicie grzebać, lubicie zmieniać, to możecie spróbować. Ja wam szczerze powiem, że dopiero na potrzeby tego filmu zainstalowałem w ogóle tą aplikację. Dostałem rower, wsiadłem na rower, zrobiłem kilkaset kilometrów w różnym terenie i w ogóle tej aplikacji nie potrzebowałem, więc naprawdę działa to super intuicyjnie, tak jak wyciągacie z pudełka. Oczywiście rower elektryczny ciągle wzbudza kontrowersje. Dla wielu osób rower nie może być wspomagany silnikiem, ale widać, że bardzo mocno się zmienia. Od 3 lat mieszkam w Beskidach i widzę, że coraz więcej ludzi jeździ na e-bikach i to nie tylko tych, dla których rower nieelektryczny był zbyt trudny, żeby jeździć w górach, ale też dla tych, którzy od 20 i dłużej lat jeżdżą po Beskidach na zwykłym rowerze i chcą po prostu korzystać z nich więcej. Rower elektryczny dla mnie przede wszystkim jest to możliwość przejechania więcej, podjechania takich stromisk, których bym nie podjechał na zwykłym rowerze, zrobienia oczywiście dużo większych przewyższeń w krótszym czasie i przede wszystkim większa radość z jazdy. Kiedy wjeżdżam na szczyt, wjeżdżam na początek trasy, to nie jestem zlany potem i ledwo przytomny, żeby nie móc się skupić na zjeździe, tylko wjeżdżam na górę i jestem gotowy, żeby zjeżdżać, żeby czuć ten największy fan właśnie ze zjeżdżania. Zresztą zmiany w postrzeganiu e-bike'ów i używania ich w górach zmieniają się z roku na rok, a naprawdę z miesiąca na miesiąc. W ostatnim roku w większości zawodów enduro była już konkurencja enduro i co ciekawe, może na początku startowały tam osoby, które rzeczywiście
może nie miały siły, żeby startować na zwykłym rowerze, ale w tym roku we wszystkich zawodach, gdzie występowała konkurencja enduro, była bardzo mocno obstawiona przez asów, którzy od lat jeździli właśnie na rowerze klasycznym. Więc jak widzimy, jesteśmy podczas rewolucji e-bike'owej i myślę, że najbliższe lata pozwolą tym, którzy już jeździli, jeździć bardziej, a tym, którzy jeszcze nie jeździli, spróbować gór na rowerze właśnie dzięki rozwiązaniom, jakim są rowery elektryczne.